Bardzo trudno jest, kiedy jest się młodym małżonkiem i ma się młode małżeństwo, pierwszą ciążę, znaleźć odpowiedniego lekarza i bardzo często zdarza się również tak, że sytuacje, które w pewnym momencie spotykają młodych małżonków i przyszłych rodziców, przerastają ich możliwości i oczekiwania. Oczywiście każdy by chciał, żeby nowonarodzone dziecko urodziło się zdrowe, żeby ciąża przebiegła spokojnie, ale nie zawsze tak się zdarza. I tak było też w moim przypadku, w moim i w przypadku mojej żony Moniki. Ponad 8 lat temu, już kiedy byliśmy młodymi małżonkami, otrzymaliśmy informację, że ma się urodzić nasze pierwsze dziecko, Staś. Niestety kolejne wizyty u lekarzy nie były dla nas informacjami dobrymi. Okazało się bowiem, że żona choruje na toksoplazmozę. Została po prostu zarażona takim wirusem, chorobą, która może zaszkodzić bardzo naszemu pierwszemu dziecku. Wizyta w szpitalu zakaźnym przy ulicy Wolskiej w Warszawie była tak traumatyczną, że pamiętam ją do dzisiaj, a strachliwym człowiekiem chyba nie jestem. Najpierw kilkugodzinne oczekiwanie wśród innych ludzi, którzy byli zakażeni chorobami z różnych tropikalnych krajów świata, a pomiędzy nimi ja i moja młoda małżonka. Kiedy weszliśmy już do gabinetu, do środka, przysłuchiwało się nam kilkunastu przyszłych adeptów sztuki lekarskiej oraz doktor, który być może tylko raz podczas całej wizyty spojrzał mi w oczy i to raczej z trwogą niż z zainteresowaniem. Nie robiąc żadnych badań, operując tylko na tym, co widzi podczas pierwszego badania, które wykonaliśmy i przynieśliśmy mu te dokumenty, poinformował nas, że dziecko prawdopodobnie jest zakażone i może urodzić się bez ręki, bez nogi albo z wodogłowiem. I w jego ocenie najlepszym rozwiązaniem tej całej sytuacji będzie po prostu zabicie mojego dziecka. Tego, które ma się narodzić, pierwszego. Tylko rodzic, który bardzo oczekuje na potomka i to najlepiej, jeżeli oczywiście będzie on męski, bo to jest taka duma każdego faceta, wie, co mogłem w tamtej chwili poczuć. Oczywiście przy komentarzach i szmerach tych młodych adeptów sztuki lekarskiej, którzy siedzieli sobie z boku i przysłuchiwali się temu, jak doktor wyraźnie wskazuje wprost, że moja żona i ja powinniśmy zdecydować się na to, aby to dziecko się nie urodziło. Panie doktorze, jeżeli pan mnie pamięta, minęło tyle lat, myślę, że chciałbym przekazać teraz panu informację od mojego syna, który w najbliższą sobotę, a ma 8 lat, zagra w swojej ukochanej Sparcie Białołęka razem z Dolkanem Ząbki. Gra na obronie i strzela bramki, trener jest z niego zadowolony tak samo jak dumni rodzice. Co do profesora Bogdana Chazana, to on się pojawił na naszej drodze całkowicie przypadkowo. Właśnie wtedy, kiedy wyszliśmy ze szpitala wolskiego, dostaliśmy kontakt od naszej koleżanki, żeby zadzwonić koniecznie do człowieka, który zna się na swojej pracy i przede wszystkim charakteryzuje się wielką empatią. Zadzwoniliśmy do profesora jako ludzie całkowicie obcy. Przyjął nas po kilku dniach i poinformował, że trzeba zrobić konkretne badania, takie, których nie zlecił tamten lekarz. Po tygodniu okazało się, że ta toksoplazmoza nie jest tak groźna, jak wydawało się na początku. Wtedy zdaliśmy sobie sprawę z żoną, że mieliśmy siebie i dlatego udało nam się przetrwać ten najtrudniejszy tydzień. Mieliśmy swoją rodzinę, która nas wspierała. A co w sytuacji, w której przychodzi młoda matka, samotna, całkowicie pozbawiona jakiegokolwiek wsparcia i na dzień dobry, w pierwszych tygodniach swojej ciąży otrzymuje informację, że dziecko urodzi się z wodogłowiem albo bez ręki. Ona bez finansów, bez mieszkania być może, decyduje się na taką właśnie rzecz, na zabieg i zabicie swojego dziecka. Czy to jest odpowiedzialne ze strony lekarzy? Moim honorem było dzisiaj zjawić się w siedzibie państwa organizacji Centrum Wspierania Inicjatyw Życia i Rodziny, dlatego że w tych czasach, w których honor dzisiaj jest w cenie, ale zatraca się u wielu osób, trzeba po prostu przyjść i zaświadczyć o człowieku, który uratował mojego syna, jednego z 3, a 2 pozostałych ciąże, które już były mniej skomplikowane, poprowadził w taki sposób, że dzisiaj mogą cieszyć się życiem, no i piękną pogodą, która jest za oknami. Panie profesorze, bardzo panu dziękuję i zawsze może pan liczyć na dozgonną wdzięczność moją i mojej rodziny.